Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Witam Was ponownie w mojej serii filmów o akwarium, które przygotowuję specjalnie na konkurs International Aquatic Plant Layout Contest 2025. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak powstała cała aranżacja od pierwszych kawałków drewna poprzez układ kamieni aż po przygotowanie podłoża. Kto nie widział tego filmu, zapraszam do obejrzenia, link znajdziecie w opisie tego odcinka. Dziś przyszedł czas na kolejny bardzo ważny etap w życiu tego akwarium, który potrafi całkowicie odmienić charakter zbiornika. Chodzi mi oczywiście o sadzenie roślin. To właśnie rośliny sprawią, że całość ożyje i nabierze charakteru. W tym projekcie, jak pewnie wielu z Was się już domyśla, postanowiłem po raz kolejny postawić na sprawdzone rośliny od duńskiej firmy Tropica Aquarium Plants. To producent roślin akwariowych, ale i nie tylko, z którego usług korzystam prawie od 10 lat. I przez ten cały czas jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Aquascaping TV. To co? Zaczynajmy! Pozwólcie, że zanim przejdziemy do samego sadzenia roślin w tym zbiorniku, chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o tym, dlaczego w ogóle warto sadzić rośliny w akwarium. Wielu początkujących akwarystów myśli, że rośliny to tylko ozdoba, a prawda jest nieco bardziej skomplikowana. Ale należy się zgodzić, oczywiście, że rośliny w akwarium wyglądają naprawdę imponująco i całkowicie odmieniają wygląd takiego zbiornika. Ale prawda jest, jak mówiłem, o wiele bardziej złożona. Rośliny to serce całego ekosystemu akwarium. To właśnie rośliny stabilizują akwarium, pochłaniają nadmiar azotanów i fosforanów, produkują tlen i dają schronienie dla ryb czy krewetek. To właśnie dzięki nim woda staje się bardziej klarowna, a samo akwarium dużo łatwiejsze w utrzymaniu. I właśnie, dlaczego na przykład w zbiornikach Malawi czy Tanganika, gdzie niewiele jest roślin, należy posiadać bardzo wydajną filtrację biologiczną? Ktoś teraz na szybko powie albo pomyśli, bo po prostu to są duże ryby i więcej produkują odchodów. Okej, jak najbardziej się z tym zgodzę, ale to nie wszystko. W każdym akwarium, w którym jest dużo zwierząt, po prostu potrzeba albo dużo roślin, albo dużą, bardzo wydajną filtrację. Poza tym, to właśnie rośliny nadają akwarium takiego dzikiego charakteru. Bez roślin, nawet najlepiej ułożone korzenie i kamienie wyglądają, krótko mówiąc, trochę martwo. A gdy tylko pojawi się zieleń, akwarium dosłownie zaczyna oddychać. Dlatego ten etap jest dla mnie zawsze jednym z najprzyjemniejszych i jednocześnie najtrudniejszych momentów w całej aranżacji. To też taki czas, kiedy wizja, pomysł z głowy wreszcie zaczyna stawać się rzeczywistością. Ale dobrze, zaczynamy. Bierzemy się do roboty, do obsadzania tego zbiornika. Wiem, że w niektórych momentach obraz, który widzicie na filmie, nie do końca będzie się pokrywał z tym, o czym właśnie mówię. Ale zależało mi na tym, żebyście mogli zobaczyć, jak te wszystkie rośliny wypełniają ten zbiornik. Jak wspominałem na początku filmu, wszystkie rośliny w tym akwarium pochodzą od firmy Tropica. To marka, której ufam od lat, ich rośliny są zdrowe, dobrze ukorzenione i po prostu rosną mi w moich akwariach. Zaczynam od roślin, które już tradycyjnie pojawiają się w moich zbiornikach. Są to oczywiście anubiasy. Anubias barterii mini coin i Anubias gracielis. Mini coin to malutka, kompaktowa odmiana anubiasa, idealna na front lub boczne partie korzeni. Natomiast Anubias gracielis ma znacznie większe, bardziej rozłożyste liście
I ja tu w tej aranżacji wymyśliłem, że umieszczę te anubiasy z prawej i z lewej strony przy ściankach. Kiedy jest taka możliwość, po prostu anubiasy wciskam przeważnie w jakieś szpary między korzeniami a kamieniami, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, to przyklejam te rośliny na tak zwaną kropelkę cyjanoakrylowym klejem. Pamiętajcie, żeby nigdy nie zasypywać w podłożu ich korzeni, czy jak to woli kłącz, dlatego że to najprostszy sposób, żeby te rośliny zabić. Dla przypomnienia, anubiasy to rośliny, których korzenie nie zasypujemy podłożem. Na korzenie też trafi Microzorium pteropus windelow, czyli jedna z odmian tzw. paproci jawajskiej. Jej liście są mocno poszczępione i to naprawdę bardzo ładnie i elegancko wygląda w akwarium. Ta roślina świetnie rośnie w półcieniu i nie wymaga od nas zbyt dużej uwagi, po prostu wolno sobie rośnie, nawet można o niej zapomnieć. Teraz gatunek rośliny, która zazwyczaj rośnie w akwariach na pierwszym planie, ale ja zastosowanie tej rośliny wymyśliłem trochę inne i postanowiłem ją posadzić, przykleić na właśnie tym równo przyciętym korzeniu, żeby zakamuflować właśnie to cięcie. Oczywiście mowa tutaj o klasyku, czyli o Micranthemum Monte Carlo. To roślina, która tworzy gęsty zielony dywan. Lubi dużo światła i CO2, więc na tym korzeniu powinna naprawdę bardzo dobrze się czuć i powinna szybko pokryć cały ten korzeń. Podobnie jak w przypadku anubiasów, też tą roślinę przyklejam na klej cyjanoakrylowy. Robię to w ten sposób, że daję odstęp między jedną a drugą kępką tej rośliny, żeby po prostu miała miejsce na rozrost. Na pierwszy plan, czyli na piasek, powędruje Marsilea hirsuta. To ciekawa roślina, która w zależności od warunków panujących w akwarium może zmienić kształt liści. Raz wygląda jak trawka, innym razem przypomina miniaturowe konieczynki. Świetnie sprawdza się w miejscach, gdzie chcę uzyskać tak zwany bardziej naturalny, dziki efekt. Z przodu akwarium też postanowiłem posadzić troszkę wyższą taką roślinkę niż na przykład wspomniana hirsuta, czyli Sagittarię subulate. Często sadzę Sagittarię na skrajach akwarium, żeby tworzyć takie płynne przejście między niską i wyższą roślinnością. Przechodzimy teraz na drugi plan. Tutaj pojawi się więcej roślin o wyraźniejszych kształtach liści. Hydrocotyle tripartita to roślina o charakterystycznych drobnych listkach w kształcie trójkątów. Bardzo dynamicznie rośnie i lubi pełzać po kamieniach czy korzeniach, więc można się spodziewać, że w niedługim czasie zacznie wychodzić na pierwszy plan. Na korzeniach można spotkać też Hydrophilię pinnatifide. Bardzo lubię tę roślinę. To jedna z moich ulubienic. Ten gatunek potrafi nadać aranżacji takiej dzikości. Jej liście mają piękny, taki poszarpany kształt, który przypomina mi nieco taką palmę, a kolor może się różnić od warunków panujących w akwarium i może być od zielonego po nawet brązowy. Co ciekawe, Hydrophilię pinnatifide można posadzić na dwa sposoby. Może być posadzona, a w zasadzie przymocowana jak epifity na korzeniach i kamieniach lub normalnie rosnąć w podłożu. Jako tło tej całej aranżacji wymyśliłem Rotale rotundifolię Blood Red. I powiem Wam, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie zgodnie z planem, no to powinno to nawet fajnie wyglądać. To roślina, która w dobrych warunkach potrafi przybrać intensywnie czerwony kolor. Sadząc ją w tylnej części zbiornika, wiem, że powinna dodać całej kompozycji takiej głębi i ocieplić całą aranżację. Oczywiście w moich akwariach nigdy, podkreślę jeszcze raz to, nigdy nie może zabraknąć mojego ulubionego zielonego materiału, czyli mchów. Na kamienie, na korzenie, na różne części tego akwarium polecą różne rodzaje mchów.
Są to Spiky Moss, Weeping Moss i Christmas Moss. Każdy z nich ma trochę inny pokrój i fakturę. Spiky rośnie sztywno do góry, Weeping zwisa delikatnie w dół, a Christmas tworzy charakterystyczne choinkowe gałązki. Jeszcze dodałem tutaj jedną roślinę, Eriocalum sp. Vietnam, która po prostu nada takiej finezji całej kompozycji. To taka strzelista z igiełkowatymi liśćmi roślina, którą najczęściej sadzę na granicy pierwszego i drugiego planu. Sam proces sadzenia roślin to dla mnie taki magiczny moment. Z jednej strony dość mozolna praca, penseta, nożyczki, mokre ręce i cierpliwość. Z drugiej zaś strony to taka ogromna satysfakcja, kiedy z martwej natury powstaje coś, co nagle ożywa. Robi się zielone, a nawet niekiedy czerwone. No i właśnie tak wyglądał kolejny, bardzo ważny według mnie etap, czyli sadzenie roślin w zbiorniku konkursowym. Wiem, że to dopiero początek tej podróży tego akwarium, bo właśnie teraz zacznie się prawdziwa zabawa, a raczej jazda bez trzymanki. Badanie parametrów wody, nawożenie, mineralizacja wody. O tym wszystkim opowiem Wam w kolejnym odcinku z serii Akwarium Konkursowe. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, która z roślin najbardziej Wam się podoba i jak Wy byście rozmieścili te rośliny w tym akwarium. A jeśli ten film Wam się podobał, to pomóżcie nakarmić ten wredny algorytm YouTube. Zostawcie łapkę do góry, napiszcie coś w komentarzu i oczywiście zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. W ten sposób macie większe szanse na to, że jeśli pojawi się nowy odcinek na moim kanale, to system Was o tym poinformuje. A w następnym filmie o tym akwarium zobaczycie m.in. jak wyglądają już rośliny po kilku dniach od posadzenia. Opowiem Wam też o tym, jaki sprzęt został tutaj zainstalowany, żeby była odpowiednio czysta woda, żeby były odpowiednie waty, które dadzą światło nad tym akwarium, o dwutlenku węgla i powiem też o nawozach. Ale w następnym odcinku chyba zrobimy delikatną przerwę i będzie o czymś innym, bo nie chcę być taki, że tak powiem, monotematyczny i ciągle co tydzień wałkować ten sam temat nowego akwarium. Dlatego w następnym odcinku będzie film z serii Atlas roślin akwariowych. A co mi zależy, niech się cieszą. A dzisiaj to wszystko, dzięki, że byliście ze mną i zachęcam Was do obejrzenia innych filmów na moim kanale, jest tego naprawdę mnóstwo. Życzę Wam też samych sukcesów w akwarystyce, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! Zapraszam wszystkich do darmowego serwisu ogłoszeniowego i bazy firm z branży akwarystyki i nie tylko. aquamarket.pl